U Basi zdiagnozowaliśmy chorobę w październiku 2021 roku. Wiedzieliśmy, że jest to guz. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę jaki. Dopiero po wstępnych badaniach laboratoryjnych, jak i pobraniu wycinka z guza, zdiagnozowano u niej nerwiak zarodkowy, czyli neuroblastomę. Guz Basi był dosyć duży. Miał wielkość około 10×11 cm. Po serii chemii były ich dokładnie 4. Objętość tego guza w zasadzie prawie że nie zmalała. Położenie tego guza było dosyć skomplikowane, ponieważ leżało koło bardzo dużych naczyń w jamie brzusznej, jak również i dotykał ten guz splotów nerwowych koło kręgosłupa. Tutaj do Barcelony trafiliśmy po poszukiwaniach mojej żony w znalezieniu ośrodku, który mógłby wyleczyć tego guza, usunąć go. Wybór tego ośrodka padł z tego powodu, że już ja osobiście tak byłem na praktykach i znałem ten szpital, czy w okresie tygodnia zostały przeprowadzone dodatkowe badania, które potwierdziły zarówno rozpoznanie neuroblastomy, jak i to, że nie ma przerzutów w organizmie. My przyjechaliśmy już z takim, jak większość rodzin tutaj od nas z Polski, z ogromnym bagażem doświadczenia i z taką sytuacją skrajnie ciężką, bo to jest walka o życie dziecka. No to nie przyjechaliśmy wyleczyć czy poprawić jakieś mankamenty, tylko walczyć o życie. I to podejście personelu wszystkich, z którymi mieliśmy styczność, naprawdę jest niezwykle ważne. Zabieg operacyjny był 10 lutego 2022 roku i zakończył się prawie całkowitym usunięciem guza. My bardzo szybko wyszliśmy po takim ciężkim zabiegu do domu. W Polsce nie do pomyślenia. Doktor Mora tutaj z tego szpitala określił, że dalszego leczenia Barbara zarówno chemioterapeutycznego i innego już nie wymaga. Pamiętam, jak miałam raka. Najbardziej mi się podoba plac zabaw i zjeżdżalnię czerwoną. Mogłem zawsze być z Basią, mogłem zawsze wspierać i mogłem się normalnie z nią bawić, miałem do niej normalnie, że tak powiem, taki, nie wiem czy to dobre słowo, dostęp, że mogłem cały czas z nią przybywać, czy to na sali pooperacyjnej, czy to w jakimś, czy to na badaniach mogłem cały czas z nią być, czy to na przykład na różnych formach rehabilitacji, logoterapii też mogłem z nią przebywać. Mogłem z nią ogólnie cały czas przebywać i cały czas jakby towarzyszyć w tej drodze, którą ona ma przed sobą i którą po prostu pokonała. To jest bardzo trudne, bo w Polsce wiesz, że nie masz szans, że już nie uratujesz tego dziecka. Już na pierwszej konsultacji doktor Nora nam powiedział online: przyjeżdżajcie, mamy pomysł na usunięcie guza. I nagle dowiaduję się, że moje dziecko, które w Polsce było bez szans, dostanie tutaj szansę na życie. Basia jest już pod koniec okresu remisji. Przyjeżdżamy tu tylko na badania kontrolne. Czasami jest pobierana krew. Zawsze jest jakieś badanie obrazowe, czy to ultrasonograficzne, czy rezonansu magnetycznego. No i w zasadzie żyjemy normalnie, tak jak każda rodzina. Najważniejszy jest pacjent. My też pracujemy w szpitalu pediatrycznym. U nas też są działania podejmowane na rzecz dzieci, ale nie na taką skalę. To, żeby to dziecko czuło się tu mimo wszystko poddane działaniu stresu wywołanego leczeniem, chorobą, mimo wszystko ten stres jest minimalizowany w jakikolwiek sposób. Czy to będzie dogoterapia, czy to będą wolontariusze, czy będą to rodzice, którzy cały czas są przy dziecku, czy będą to uśmiechnięte pielęgniarki, przyjemni lekarze, czy place zabaw, telewizory praktycznie wszędzie, które są. Telewizor, który jest w pracowni ultrasonograficznej na suficie po to, żeby ułatwić badanie dziecku. Wszystko widać, że jest ku temu, żeby dziecko się czuło tu jak najlepiej i żeby przez zabawę, przez uśmiech właśnie jak najmniej zminimalizować ten stres, który jest związany z leczeniem.